Serdecznie zapraszam do odcinka 4 playlisty Jak to działa pod tytułem Złoty Róg. W poprzednim odcinku 3 Ten Pan płaci przedstawiłem moje przemyślenia dotyczące przyczyn inflacji oraz problemu związanego z pauperyzacją społeczeństwa. W tym odcinku spróbuję znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące ostatnich wyborów oraz ich wpływu na naszą rzeczywistość. Moi drodzy, po dłuższym zastanowieniu postanowiłem powiedzieć parę słów na temat wyborów i stanu faktycznego naszej rzeczywistości. Oczywiście możecie się z tym zgadzać lub mieć swoje prywatne opinie i spostrzeżenia dotyczące aktualnej sytuacji politycznej czy społecznej, gdyż w kontekście gospodarki to raczej nie czekają nas lata dobrobytu i beztroski. Ale zanim przedstawię moją analizę, chciałbym odwołać się do jednego z dość nielubianych słów. Proszę się nie obrażać, gdyż słowo to z pewnością nie dotyczy Was, moi drodzy, oraz mam nadzieję dużego procentu społeczeństwa polskiego. Słowo to opiszę z punktu badacza historii i jej powiązań z rzeczywistością. Chodzi o słowo dość powszechnie używane, czyli idiota, oznaczające głupca, prostaka, nieuka, a w medycynie człowieka upośledzonego umysłowo, używany od XIX wieku. Bardziej interesuje mnie drugie i jak sądzę istotne znaczenie tego słowa. Otóż w słowniku etymologicznym języka polskiego znajdujemy informację, że słowo idiotes wywodzi się z języka starogreckiego. Termin ten używany był do określenia postawy osoby skupionej na swoim życiu prywatnym, w opozycji do społeczności, przeciwieństwo polites. Ciekawy jest również fakt, że słowo to wywodzi się od określeń idion, to co prywatne, oraz idios, własny, swoisty, prywatny. Starożytni Grecy uważali, że w życiu społecznym ważna jest wspólnotowość i co najważniejsze równość. Według Greków osiągnięcie tych dwóch celów możliwe jest jedynie wśród polites, a wycofanie się do życia prywatnego oznaczało wręcz utratę pełni człowieczeństwa i możliwości pełnego rozwoju. Sytuacja ta powodowała, że daną jednostkę w takich okolicznościach traktowano jako upośledzoną, nie w sensie umysłowym, ale wyłącznie w kontekście braku jej aktywności w życiu społeczno-publicznym. Czyli pojęcie słowa idiota może być tłumaczone jako niespecjalista bądź trafniej ignorant. 14 września 1867 roku sławny pisarz rosyjski Fiodor Dostojewski zaczął pisać powieść w 4 częściach, którą zatytułował właśnie Idiota. Powieść ukończył 17 stycznia 1869 roku po prawie 2 latach twórczej pracy. Okazuje się, że tytuł Idiota związany z główną postacią powieści, księciem Nikołajewiczem Myszkinem, nie był użyty ani w kontekście człowieka upośledzonego umysłowo, ani też ignoranta zapatrzonego tylko we własne sprawy. Japoński reżyser i producent filmowy Akira Kurosawa w swojej adaptacji Idioty wyjaśnia: Dostojewski chciał nakreślić portret uczciwego i dobrego człowieka. Tytuł Idiota był ironią. Prawdziwie dobry człowiek w oczach innych jest uznawany za idiotę. To tragedia tej historii zrujnowanego, czystego człowieka. Moi drodzy, czyżby Kurosawa powiedział prawdę i jednocześnie odsłonił tragedię czasów współczesnych, kiedy dobrych ludzi uważa się za idiotów, gdyż być może zakłada się, że tylko źli mają szansę przetrwania, a więc bycie dobrym po prostu się nie opłaca. Jednym słowem materializm na całego, ale mam nadzieję, że takich ludzi jest tylko garstka
oprócz tych pchających się do koryta rządowego. Ale przechodząc do meritum, bardzo chciałbym, żeby nasze polskie plemię było jak greckie polites, a nie idiotes. Szczególnie w tych okrutnych czasach, kiedy Borgowie, wykorzystując już 2 wojny, pchają nas prosto na krawędź przepaści, na której dnie czeka nas tylko bieda i zniewolenie. Istnieje jeszcze gorszy termin od idiotes i do niego właśnie próbują już od stuleci doprowadzić nas Borgowie. I jak się pewnie domyślacie, chodzi o bardziej współczesny termin zombie. Czyli podsumowując, aby przetrwać ten i kolejne okresy w naszym życiu, nie wolno nam być ani idiotes, ani zombie, tylko polites. Ponieważ wiem, że jesteście polites, liczę na waszą pomoc w przekazywaniu informacji o istnieniu tego kanału, rodzinie, przyjaciołom, a w szczególności ludziom, którzy jeszcze nie są polites. Przepraszam, że się trochę rozgadałem, ale już przechodzę do wyborów. Zastrzegam od razu, że nie jestem żadnym politykiem, ani specjalistą od wyborów. I moje zdanie jest zupełnie prywatne. Ogólnie rzecz biorąc, walczyły 2 grupy chłopaczków, jedna z piaskownicy, a druga z pioskownicy, oraz parę tak zwanych dodatków. Konfa, jak niektórzy sądzą, zaliczyła wpadki przez wypowiedzi Korwina i sprawę psów. Poza tym twierdzono, że liderzy konfy przesadzili z kampanią, a w zasadzie z jej formą, która nie przekonała niektórych wyborców. Były też zastrzeżenia, że konfa zmieniła swoje przekonania i zamknęła kogoś w szafie. Pomimo tego udało się jej uzyskać 18 posłów i utworzyć klub. Odcinek zatytułowałem Złoty Róg, gdyż chciałem skorzystać z cytatu z Wesela Wyspiańskiego, który brzmi: Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór. Czapkę wicher niesie, róg hula po lesie, ostał ci się ino sznur, ostał ci się ino sznur. Czy tak naprawdę ten cytat odnosi się do wyników wyboru? I że być może, gdyby wygrała konfa, mielibyśmy większe szanse na zmianę naszego losu na lepsze? Czy konfa jest odpowiedzią na nasze bolączki? A może zupełnie inne ugrupowanie polityczne byłoby lepsze? I na koniec, czy faktycznie wyborcy zachowali się jak w Weselu Wyspiańskiego i został im się ino sznur, oczywiście w przenośni? Jeżeli tak sądzicie, to muszę was pocieszyć. Według mnie nikt nie popełnił błędu i to z bardzo prostej przyczyny. Wybory zakończyły się zgodnie z planami reżyserów tego wyborczego Muppet Show zza Oceanu Atlantyckiego. Oczywiście były w pełni demokratyczne, podobnie jak wszystkie wcześniejsze od roku 1989. Tylko jakimś zbiegiem okoliczności politycy są ci sami, chociaż demokracja sugerowałaby coś przeciwnego, przynajmniej od 2006 roku poprzez rządy pioskownicy do rządów piaskownicy rozpoczętych w 2015 i kontynuowanych do tej pory. Mówiąc prosto, nie miało żadnego znaczenia, na kogo będziemy głosowali, bo zwycięzcy zostali ustaleni z góry na długo przed rozpoczęciem samych wyborów. Obydwa wcześniejsze rządy skutecznie pozbawiały obywateli ich majątku i różniły się tylko skalą tego procederu i niektórymi metodami. Chłopaczki z piaskownicy zajęli niekwestionowane pierwsze miejsce w pozbawianiu nas dóbr doczesnych, chociaż niektórzy mówią, że dawali. Oczywiście pioskownica dopuściła się różnych przekrętów i oszustw, ale ich skala była zdecydowanie mniejsza oraz pozbawiona kunsztu i finezji prezentowanych przez chłopców z piaskownicy. Zwrócę jednak uwagę na pewien fakt z niedalekiej przeszłości,
który powinien rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące oceny i intencji elit rządzących. Zebrałem pewne dane dostępne w internecie, dokonałem ich analizy oraz wysnułem konkretne wnioski. Moja analiza dotyczy rządów w Polsce od 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem osób pełniących funkcje premierów. W analizie posłużyłem się danymi dotyczącymi zadłużenia państwa oraz informacjami o tzw. długu publicznym. Ponieważ występują pewne różnice w podawanych informacjach, trzeba założyć, że chociaż mogą wystąpić drobne niedokładności w moich obliczeniach, to nie mają one praktycznego znaczenia. Proszę spojrzeć na tabelę, w której najważniejsze są dwie kolumny, druga i ostatnia, czyli premier oraz zmiana zadłużenia w procentach. Wyjaśnię, jak trzeba czytać tę tabelę. Na przykład Tadeusz Mazowiecki w ciągu 458 dni powiększył nasz dług o 20%, a Waldemar Pawlak w ciągu 491 dni pełnienia urzędu obniżył nasz dług o 14%. Chodzi o długi zagraniczne, które zostały zaciągnięte głównie w klubie paryskim i klubie londyńskim, czyli prościej mówiąc u borgów. Łatwo zauważyć, że największym szkodnikiem, który doprowadził dosłownie do ruiny naszą gospodarkę, to pozycja 8, Jerzy Buzek, powiększający nasz dług o 785%, czyli prawie ośmiokrotnie. Na drugim miejscu mamy pozycję 12, Jarosław Kaczyński, który powiększył nasz dług o 75,8%. Trzecią pozycję zajmuje Mateusz Morawiecki, który wydawałoby się powiększył nasz dług o zaledwie 51%, ale to zaledwie kosztuje nas 507 miliardów dolarów. Jeżeli spojrzymy na te dane z innej strony i zadamy pytanie, na ile miliardów dolarów zadłużyli nas poszczególni premierzy, to z tej perspektywy na pierwszym miejscu ląduje Mateusz Morawiecki, na drugim Jarosław Kaczyński, a na trzecim już skromnie Jerzy Buzek. Zobaczmy, jak wyglądały finanse za Donalda Tuska. Okazuje się, że w czasie 2490 dni obniżył nasze zadłużenie o prawie 7%. Podane liczby są obiektywną oceną sprawowania rządów przez chłopaczków z piaskownicy i pioskownicy. I wnioski nasuwają się same. Proszę zauważyć, jak skutecznie klika kolaborantów borgów pozbawia nas majątku już od 1997 roku. Powstaje jeszcze pytanie, kto wygrał, a kto przegrał wybory? Według mnie odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Wybory wygrali bezapelacyjnie Borgowie i to niezależnie, która opcja czy koalicja polityczna będzie sprawować władzę. A kto przegrał? No cóż, mówiąc prosto, niestety my, obywatele naszego małego imperium. Ale przegraliśmy nie z powodu głosowania na tę czy inną opcję, ale dlatego, że tej potyczki oraz wszystkich poprzednich po prostu nie mogliśmy wygrać. Proszę się więc nie przejmować utraconymi być może oczekiwaniami czy nadziejami. To była zaledwie drobna potyczka, a cała wojna trwa nadal i to zwycięstwo w niej jest dla nas najważniejsze. Im więcej Polaków to zrozumie i przyłączy się do plemienia Polites, tym większą szansę będziemy mieć do zwalczania lichwiarskiego raka, toczącego ciało naszej ciągle żywej ziemi. Nie bądźmy jak pelikany i nie łykajmy wszystkich bzdur płynących do nas z ekranów LCD. Na tym zakończę odcinek 4 Złoty Róg z playlisty Jak to działa i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek 5 pod tytułem Niezwykła lokata.